Cześć, witam Was na dzisiejszej reformerowej lekcji. Po sukcesie ostatniej lekcji, która Wam się bardzo spodobała, pre-reformer, dzisiaj zrobimy sobie taką dłuższą, klasyczną lekcję reformerową. Więc zaczynamy. Ustawienie mojego klasycznego reformera jest na pierwszym girze. Ściągam sobie jedną sprężynę, czyli pracuję z 3 sprężynami, zagłówek podniesiony do góry, footbar do góry i zaczynam od footworku. Kładę się na plecach. Ustawiam sobie stopy podbiciem pod palcami, pięty ściśnięte razem, kolana otwarte na szerokość moich barków. Pięty są lekko dźwignięte w górę, miednica neutralna i dociskam mocno środkowe plecy w matę. Wdech, otwieram maszynę, wydech, zamykam maszynę, kontruję miednicą, dociskam żebrami. Wdech, otwieram, wydech, zamykam. I otwórz, i zamknij. I otwórz. I zamknij. Jeszcze 5. Zamknij. 4. Zamknij. 3. Trzymaj mocno ściągnięte żebra. 2. I ostatni raz. Ok. Zatrzymuję maszynę na samym końcu. Kolana razem, stopy razem i teraz ustawiam stopy w drugiej pozycji footworku, czyli na środku stopy, tak żeby paluchy sięgały w dal i pięty w dół pod footbar. I znowu miednica neutralnie, dociśnięte środkowe plecy, wdech, otwieram maszynę, z wydechem zamykam. Wdech, otwieram, zamykam. Otwórz i zamknij, otwórz. I zamknij. I teraz otwórz, zatrzymaj chwilę. Przypilnuj, żeby kolana nie wkręcały się do środka, tylko odkręcały delikatnie na zewnątrz przy złączonych stopach, żeby mocniej otwierało Ci to miednicę, domykało klatkę piersiową i zamknij. Jeszcze 5 dynamicznych razów. Zamknij. 4. Zamknij. 3. Zamknij. Wdech i z wydechem napinam mocniej brzuch. Jeszcze 2 razy. Napinam tył szyi, wydłużam ostatni. Zamykam maszynę. Podnoszę nogi do kąta 90 stopni. Ustawiam na piętach. I teraz znowu neutralna miednica. Domykaj żebrami. I wdech. Otwórz. I zamknij. Otwórz. I zamknij. Wdechem otwórz klatkę piersiową, wydechem zamknij brzuchem. Staraj się pchać maszynę miednicą, tak żeby czuć, że pracuję mocno dociśniętymi biodrami, nie nogami, nie samymi nogami. Dawaj jeszcze 4, zamknij. 3, z wydechem zamknij. 2, z wydechem zamknij. I ostatni, z wydechem zamknij. Super. Podnieś nogi 90 stopni, ustaw z powrotem podbicie pod palcami. Czyli ta pierwsza pozycja footworku, tył szyi wydłużony, dociśnięte środkowe plecy, neutralna miednica, ręce wciśnięte, otwierają się obojczyki, łopatki ściągnięte. Otwieram maszynę i teraz idziemy do tendon stretcha. Przypilnujcie tego, żeby miednica była neutralna, żebra ściągnięte. Tak jakbyś miednicą pchała wózek i pięty idą pod footbar. Na 3 i wspięcie. I idziesz dół, dół, dół i wspięcie. I dół, dół, dół i wspięcie. Ostatni raz skaczemy. Dół, dół, dół i wspięcie. I teraz postaraj się, żeby te 3 ruchy w dół były płynne. I wspięcie. I wydech. I wspięcie. I wydech. I wspięcie. Jeszcze 4 razy. Wspięcie. 3. Wspięcie. 2. Wspięcie. I ostatni raz. Wspięcie. I zamykam nogi. Uginam nogi w kolanach. Dobra, teraz składam footbar. Pcham go w dal. Wyciągam nogi. Zostaję z tymi samymi sprężynami co do footworku. Zsuwam się troszeczkę od shoulder blocków, tak żeby zrobić przestrzeń między barkami a shoulder blockami, ale tak, żeby cały czas moja kość krzyżowa leżała na wózku. Idziemy sobie do setki. Jeżeli nie robisz setki z długiej dźwigni, czyli z nóg wyciągniętych w dal, podnieś je sobie do kąta 90 stopni i stąd wyciągnij ruch. Jeżeli pracujesz setkę z
nóg wyciągniętych z długiej dźwigni, to tak też zapracuj. Najpierw łapiemy napięcie w strapach, trzymam napięcie pod pachami, barki oddalone od uszu i teraz z wydechem na raz wchodzę do pozycji. Hyc. I pracuję. Wdech, 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5. Staraj się zginać pod żebrami. 2, 3, 4, 5, wydech, 2, 3, 4, 5, brzuch napięty. Pchaj mocno w strapy. Wydech, 2, 3, 4, 5, 4 cykle. Wydech, 2, 3, 4, 5, 3 cykle. Pchaj w strapy. Wydech. 2 cykle. Wydech. I ostatni. I wydech. I teraz stop, zatrzymaj. Pchnij mocniej w strapy, zegnij się mocniej pod żebrami. Ugnij nogi. Zamknij maszynę, przełóż strapy w jedną rękę i dźwignij się w górę, najlepiej do pozycji teasera, żeby odpiąć jedną sprężynę i wrócić do leżenia na plecach. I teraz tak, odstawiamy sobie na chwilę nogi, zapracujemy do coordination, ale troszkę się przygotujemy do tego coordination. Dawaj łokcie do kąta 90 stopni, miednica wyciągnięta, wydłużona, 2 sprężyny i teraz dociskaj środkowe plecy, wydłuż tył szyi z wydechem, wypchnij strapy w dal. Trzymaj chwilę, trzymaj mocno i wracasz, zginasz pod żebrami. I znowu wypchnij w dal, dociśnij mocniej środkowe plecy, miednica, neutralna pozycja i wróć. Zegnij ręce w łokciach, ale wciąż pchaj łokciami w dal. I wydech. I wróć. 2 razy. Wydech. Trzymaj mocno osadzone żebra. Wydłużony tył szyi. Wdech. Ostatni raz. Wydech. Zatrzymaj. Teraz na to unieś głowę i zacznij pchać w strapy. Jeszcze rozciągaj paski, jeszcze troszeczkę rozciągaj paski. Zatrzymaj. Ugnij ręce w łokciach, pchaj łokciami w dal i pchnij ręce w dal, jeszcze mocniej pchając w paski, jeszcze mocniej zginając się pod żebrami. I zegnij. I pchnij, zegnij się mocniej pod żebrami i wróć. 2 razy. Pchnij, trzymaj neutralną miednicę, spróbuj otworzyć obojczyki, jeszcze się zegnij pod żebrami i zegnij. I ostatni raz pchnij, zatrzymaj. Teraz wyciągnij nogi w stronę wyprostek do setki, wciągnij. Wyciągnij na napiętym brzuchu i wciągnij. Wyciągnij, otwórz fałkę i teraz fałką wciągnij, rozdziel kolana, pchnij jeszcze mocniej w strapy. 2 razy. Wyciągnij, brzuch napięty, zginaj pod żebrami. Wciągnij i ostatni raz. Wypchnij i wciągnij. I wróć rękoma do góry, rozluźnij chwilę, pobujaj się nogami. Tak, żeby chwilę rozluźnić miednicę. Ok. Ręce do góry. Idziemy sobie do coordination. Strapy już napięte, więc ręce w linii naszych barków. Podnosimy nogi do kąta 90 stopni i teraz pociągnij łokcie w dół na wózek. Zegnij się jeszcze mocniej pod żebrami. Pchnij tymi łokciami mocniej w dal, żeby się zwinąć mocniej głową w kuleczkę. I teraz na raz wypchnij nogi w dal, ręce w dal. Zatrzymaj. Otwórz nogi. Zamknij nogi. Ugnij nogi w kolanach i ugnij je na żabę. Pięty razem, palce oddzielnie. I ugnij ręce w łokciach. Miednica leży. Raz. Wypchnij. Otwórz. Zamknij. Ugnij w pozycji żaby, nie łącz kolan, pchnij jeszcze mocniej w strapy, zegnij ręce 3 razy, wypchnij, otwórz, zamknij, ugnij, pchnij jeszcze mocniej w strapy, ugnij ręce w łokciach 2 razy, wypchnij, otwórz, zamknij, ugnij, zatrzymaj, pchnij jeszcze trochę w strapy i ugnij, ostatni, wypchnij, otwórz, zamknij, ugnij i ugnij. Super. Zamknij maszynę, odstaw sobie nogi i od razu przestaw sobie strapy do short spine massage. Jeżeli masz klasycznego reformera, to chcemy pracować na krótkich rączkach.
Jeżeli pracujesz na nowoczesnym reformerze, to po prostu pracujesz sobie w małych pętlach. Tutaj koniecznie zwracamy uwagę na to, żeby zagłówek był na płasko. Sprężyny zostają dwie, tak jak wcześniej. I teraz spróbuj dźwignąć pupę do strapów, czyli nie ciągnij wózka, tylko złóż się w kulkę, załóż oba strapy i dopiero na tym pociągnij je w dal. Rączki są skierowane do środka, tak żeby Ci nie przeszkadzały, pięty ściśnięte razem, ręce wyciągnięte, wydłużone. I na razie zapracuj parę takich frogów. Wypchnij nogi w przód, w dal. Przypilnuj tego, żeby paski były równe, żeby równo pracowały. I teraz uginasz nogi w kolanach, miednica neutralna, ręce wciśnięte, otwieraj obojczyki. Jak najbardziej neutralna kość krzyżowa, jak najbardziej dociśnięte środkowe plecy. I wypchnij. Wdech i z wydechem zaciągnij, osać mocniej żebra. I wypchnij. Zatrzymaj. Wdech i wydech. Zaciągnij z powrotem nogi. I wypchnij z wydechem. I zatrzymaj się na wdech. Z kolejnym wydechem pociągnij. I jeszcze jeden raz wypchnij tu. I teraz tu zatrzymaj. Teraz spróbuj utrzymać neutralną miednicę, dociśnięte środkowe plecy. Teraz dźwignij nogi w górę. Pilnuj, żeby nie robiły Ci się przeprosty w kolanach. Dźwigasz je w górę tyle, ile czujesz, że kość krzyżowa leży, że delikatnie tą pupą napierasz w wózek, po to, żeby rozciągnąć tył uda. Spróbuj jeszcze trochę przyciągnąć nogi na siebie. Jeszcze trochę przyciągnąć nogi na siebie, nie wkleję odcinka lędźwiowego. Ok, i teraz wklej odcinek lędźwiowy, zacznij dźwigać pupę w górę i tym przenieść do tyłu, za siebie, za siebie, za siebie. Tak jest, postaraj się cały czas trzymać napięcie na strapach, cały czas tył szyi wydłużony, broda lekko w stronę mostka, maszyna jest zamknięta. Teraz uginam nogi w kolanach na szerokość shoulder blocków i powoli kostka po kostce kręgosłupa przepycham zgięte nogi w dal. Ok, i znowu podnieś do takiego momentu, że czujesz, że już zaraz przykleisz odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Teraz przyklej i tym wyciągnij nogi, dźwignij do tyłu za siebie, zatrzymaj. Pupa jest stabilna, ona jest podwinięta, Twoje tyły się ładnie rozciągają, otwiera się tylna taśma mięśniowa, możesz spróbować jeszcze dźwignąć nogi troszeczkę wyżej, byleby czuć, że szyja jest komfortowa i trzymasz napięcie w paskach. Teraz utrzymaj pupę w tej samej linii, dociśnij kolanami do shoulder blocków i znowu schodzimy pozycją kuleczki, czyli trzymaj przestrzeń między piętą a pośladami i zaciągnij powoli maszynę. I znowu wypchnij, dźwignij góra, chwilę rozciągnij. Wciśnij odcinek lędźwiowy i dźwignij nogi w górę, wyciągając miednicę. Tak jest, zatrzymaj, wydłuż tył szyi, tyły uda napięte, ugnij nogi w kolanach na szerokość shoulder blocków. Wyobraź sobie, że masz małą piłeczkę, ją ściskasz i teraz ściągasz nogi w dal. Dobra. Zrobione. Teraz 3 razy zrobimy sobie w wersji z rozciąganiem tyłów uda, jak już te plecy są dogrzane. Więc znowu postaraj się ustawić neutralną miednicę, ciasno, biodra, wypchnij nogi w dal. Zatrzymaj. Teraz stąd spróbuj dźwignąć pupę i przenieść nogi do tyłu za siebie. Teraz zatrzymaj, wyciągnij się na strapach mocno w górę. Ugnij nogi w kolanach i teraz trzymaj pięty w miejscu i zacznij powoli rolować się kręgosłupem w dal. Tyle, ile czujesz, że będzie dla Ciebie ok. Na samym końcu tego zakresu ruchu, żeby jeszcze nie ruszyć piętami, postaraj się pociągnąć delikatnie miednicę w dal. Wychyl ją i przeciągnij zgięciem nogi, nie ściągaj ich na nogach prostych w kolanach. Ok, i znowu wypchnij nogi w przód w dal. Teraz stąd zatrzymaj, spróbuj tutaj wkleić odcinek lędźwiowy i nogi przez górę przenieść do tyłu za siebie. Zatrzymaj, miednica wyciągnięta w górę, ugnij nogi w kolanach, zostaw pięty w miejscu, powoli zroluj tyle, ile czujesz, że tył uda da radę. Na samym końcu zegnij nogi w kolanach i zgięciem tutaj zaciągnij. Oczywiście ręce leżą wzdłuż ciała, tylko chciałam Wam pokazać kierunek ruchu. Ostatni
wypchnij stąd. Dźwignij pupę w górę, przeciągnij. Tak jest, zatrzymaj, wyciągnij się na tych strapach. Ugnij nogi w kolanach, zatrzymaj. Teraz zroluj kręgosłup do dołu, tyle ile czujesz, ile tyły uda dadzą radę. I na końcu zgięcie. Zaciągnij, zatrzymaj. Chwyć za rączki drewniane i powoli zsuń. I odkładamy drewniane rączki na uchwyty. Ok, po tej sekwencji odstaw sobie na chwilę nogi na ziemię i pobujaj troszeczkę miednicą, tak żeby rozluźnić biodra. Ok, przejdziemy sobie do ćwiczeń na boksie. Więc wstajemy do góry, bierzemy sobie boksa i ustawiamy go na long boksie. W klasycznych reformerach dajemy przed shoulder blockami, w nowoczesnych reformerach z reguły są rowki na te shoulder bloki. Mata nam niepotrzebna, to co chcemy i potrzebujemy tutaj to tylko jedną sprężynę. Dobra, i teraz kładziemy się na brzuchu. Żeby wejść do tych ćwiczeń na brzuchu, spróbuj sobie zrobić w ten sposób, że dasz ręce w okolicy shoulder blocków, dasz sobie jedną nogę podbiciem pod palcami, tak jak na footworku, na footbar, dodasz drugą nogę. Teraz spróbuj minimalnie otworzyć maszynę, ugnij ręce w łokciach, przytrzymaj jeszcze nogami footbar, chwyć za skórzane paski, chwyć za drewniane rączki i powoli zamknij maszynę. Jeżeli pracujesz na nowoczesnym reformerze, możesz wejść tak samo, kładziesz się w ten sposób, żeby pachy były w linii końca boksa i chwytasz po prostu za rączki. Spróbujcie za te rączki chwycić w takiej odległości, że wyciągnięte ręce po ramię reformera są wyprostowane, jeszcze nie ciągnę pasków, one już są aktywne. Więc w nowoczesnych reformerach, gdzie nie ma rączek, możecie sobie chwycić po prostu w ten sposób. Dobra, przygotujemy się do tych pulling strapsów. Na razie. Czekajcie, muszę sobie jeszcze mikrofon przepiąć wyżej, żeby nie było słychać. Jak się położę na brzuchu, to już może nie być mnie słychać. Ok. Dobra. Ręce mam z boku reformera. Ręce są wyprostowane. Pachy są w linii końca boksa i nogi są tyłem uda delikatnie dźwignięte do góry, tak żeby były aktywne. I teraz przypilnuj swojego dolnego brzucha. On się ma nie wciskać w matę, tylko my chcemy wydłużyć kość ogonową, podwinąć delikatnie ogon, napiąć mocniej pępek w stronę kręgosłupa, napiąć piłeczki pod pachami i wydłużyć tył szyi do tych pulling strapsów. I teraz, będąc tutaj, zatrzymaj. Postaraj się zrobić taki ruch, tak jakbyśmy ściskali piłki pod pachami. Teraz chcesz pociągnąć strapy przez dół i pociągnąć je tylko do linii barków. Teraz spróbuj tą pozycję utrzymać. Utrzymaj wyprostowane nogi, utrzymaj pociągnięte w dół strapy, utrzymaj wydłużony tył szyi, utrzymaj mocny brzuch i powoli strapami wracasz, zamykasz maszynę. Weź głęboki wdech, tak jakbyś leżała na suficie, leżała na suficie. Nogi są dźwignięte delikatnie w górę, pępek w stronę kręgosłupa. Pociągnij strapy do linii barków. Zatrzymaj, przytrzymaj chwilę tu, jeszcze chwilkę i powoli wracasz. Brzuch napięty. I znowu pociągnij strapy, chwilę przytrzymaj, pępek w stronę kręgosłupa, brzuch napięty i powoli wróć. 2 razy pociągnij strapy i wróć. Ciągniesz z mocnego napięcia pod pachami. Ostatni raz pociągnij, zatrzymaj. I teraz napierasz mocno w strapy, spójrz przed siebie i spróbuj jeszcze wyciągnąć strapy do wysokości swoich bioder, i powoli wracamy do dołu. Ogon podwinięty, nie trać napięcia w nogach. I znowu pociągnij, spójrz przed siebie, pępek mocno w stronę kręgosłupa, brzuch aktywny i powoli wróć. I jeszcze 1 raz pełen zakres ruchu, pociągnij do biodra, chyc, zatrzymaj, trzymaj do bioder i powoli wracasz
wracasz. Odłóż sobie na chwilę strapy. Zwieź delikatnie tułów do dołu. Rozluźnij nogi. Popracuj stopami na przemian point flex, tak żeby nie łapały skurcze. Ok, i idziemy do drugich pulling strapsów. Dobra. Teraz chwyć sobie za rączki, które są ustawione do boku. Czyli znowu mam drewnianą rączkę, skórzany pasek i tym razem ręce ustawione do przodu jak taka litera Y. I teraz znowu nogi aktywne, pępek w stronę kręgosłupa, głowa wydłużona, napięcie pod pachami. Pociągnij szeroko paski tylko do literki T i przytrzymaj ten kształt. Przytrzymaj, przytrzymaj i powoli wróć. Na napiętym brzuchu znowu pociągnij do literki T. Trzymaj pępek w stronę kręgosłupa. Trzymaj wydłużony tył szyi. Ręce na wysokości barków. I wróć. Jeszcze jeden raz. Pociągnij, zatrzymaj i teraz znowu stąd. Pociągnij do bioder. I wracasz mocno przez boki. Zatrzymaj. Znowu z literki Y. Pociągnij do T. Pępek w stronę kręgosłupa. Nogi nie opadają i pociągnij do bioder. Barki otwarte przez boki. Pociągnij w przód. Ostatni raz. Do litery T. Pępek w stronę kręgosłupa. Mocne tyły uda. Pociągnij do tyłu i przez bok wracasz. Puść strapy i luzik. Luźno opuść klatkę piersiową. Możesz się wysunąć troszkę do przodu, tak żeby się trochę zgiąć. Nogi bardziej oparte o boksa. Luźniutko do dołu. Dobra. Schodzimy z boksa, czyli wsuń się delikatnie. Opierasz się stopami znowu o footbar. Odepchnij trochę maszynę od siebie. Wejdź do pozycji deski. Zatrzymaj. Jedna noga do dołu. Zamknij maszynę. Druga noga do dołu. Ok. Idziemy sobie do shortboxa. I tym razem już zakładamy sobie boksa na shoulder bloki. Ja dopinam sobie więcej sprężyn, bo nie lubię, jak mi wózek pracuje w trakcie. I mata pod tyłek po to, żeby leginsy dobrze ślizgały się po boksie. Ok, i teraz słuchajcie. Robimy tak. Siadamy sobie na boksie. Chwytamy pasek na stopy. Ok, i teraz stopy muszą być osadzone. Pasek musi być w stopach w kostce. Nie może być niżej z tego względu, żeby nam nie wypadł. Siedzę na boksie w takiej odległości, żeby mieć z tyłu przynajmniej dłoń miejsca za sobą. Nogi mogą być delikatnie ugięte w kolanach. Łydki wciskają się w przód reformera. Wyciągnij ręce przed siebie. Teraz chwyć się pod swoimi żebrami na prostych plecach. Teraz na tych prostych plecach nabierz kształtu round, czyli daj brodę lekko w stronę mostka, pchnij środkowe plecy do tyłu i najbardziej na świecie zawiń się ogonem. Teraz zostań tu. Nogi są leciutko ugięte w kolanach po to, żeby łatwiej Ci się podwijało ogon. Teraz stąd postaraj się zapracować swoimi dolnymi plecami, dolnym brzuchem i zacznij rolować się w tył, podwijając ogonek, podwijając ogonek. Podwijając ogonek, zatrzymaj. I teraz zostaw ten ogon tam, gdzie jest. Zginasz się super, super mocno pod żebrami, żeby wrócić. Nogi rozpierają pasek. Weź głęboki wdech, urośnij w tym ruchu. Staraj się tutaj nie kompresować. Pępek w stronę kręgosłupa. Nogi rozpierają pasek. I znowu podwiń ogonek i idziesz do dołu, do dołu. Do dołu, tyle ile czujesz, że trzymasz brzuchem, tyle ile czujesz, że ogon się podwija i teraz napnij brzuch, pępek w stronę kręgosłupa, zostaw ogon i nawijaj się mocno górą, górą i rośnij górą, odpychaj pośladkami boksa od siebie. 2 razy, zroluj do dołu, na wydechu, pępek w stronę kręgosłupa,
Tak jest, zostań chwilę tu, brzuch napięty, głęboki wdech i z wydechem powoli wracamy. Pchasz góra, 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 góra. Ok, i ostatni raz. Podwijasz ogonek, pomyśl o tym, że ruch idzie z twojego ogona, rolujesz się do dołu, tyle ile czujesz, że będzie dla ciebie ok. Jak dasz radę, spróbuj wychylić się, ale pamiętaj, żeby głowa poszła jako ostatnia. Teraz głowa cię zgina jako pierwsza, broda w stronę mostka, zginaj się pod żebrami, podwijaj mocno ogon, 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 żeby wrócić. Okej. Dobra, i zostań tu. Wyrośnij kręgosłupem w górę, popraw się delikatnie na boksie. Ok, zapleć sobie ręce z tyłu za głowę. Łokcie szeroko i ustawiamy sobie kciuki w ten sposób, czyli tak, żeby poddeprzeć potylicę i delikatnie mocniej wyciągnąć się do góry. Łokcie szeroko, głęboki wdech. Nogi zapierają w pasek na zewnątrz, lekko ugięte w kolanach i teraz na prostych plecach, na miednicy, która jest ustawiona na guzach kulszowych, przednie żebra mocno w tylne, wychyl się tył. Nie trać kształtu, przytrzymaj i powoli wróć w górę. Brzuch napięty, wyobraź sobie, że za sobą masz kijek i wychylasz się w tył. I twoja miednica też wychyla się w tył, ale ona jest w wyproście. Trzymaj i powoli zginasz. Czy w wyproście, odcinek lędźwiowy jest w wyproście. Ok, głęboki wdech z wydechem. Napnij mocno przednie żebra, przednią ścianę brzucha i wychyl tył. Przytrzymaj, trzymaj, trzymaj i wróć. 2 razy. Wychyl tył. Utrzymaj chwilę i wróć. I ostatni raz. Wychyl tył. Zatrzymaj i wróć. Ok. I teraz idziemy twisty. Zostaw ręce, skręć się w jedną ze stron. Pilnuj, żeby żadne z kolan nie wyjeżdżało. Wciskaj minimalnie mocniej przednie żebra w tylne. Postaraj się nie zabierać ze sobą prawej nogi, jak idziesz w prawą stronę skręt. Wróć do centrum. Weź wdech. Z wydechem skręt w lewo, nie zabieraj lewego kolana lewej nogi. Skręcaj, 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 jeszcze skręcaj i wróć do centrum. Weź wdech i z wydechem idziesz skręt i wróć. Weź wdech i z wydechem skręt. Spróbuj go pogłębić z wydechem, pogłębiaj, ale nie opadaj plecami. Niech one będą jeszcze mocniej w wyproście i wróć do centrum. Zrób luźny skłon w przód, tyle ile jesteś w stanie. Ok, jak już mamy flat i mamy twist, to głupio by było tego nie połączyć, więc połączmy to sobie. Ręce zaplecione z tyłu za głowę. Weź głęboki wdech. Z wydechem na prostych plecach wychyl flat w tył. Zatrzymaj. I teraz tu idziesz twist w jedną ze stron. Mocno brzuch. Wróć do centrum. Plecy w wyproście. Druga strona. Wróć do centrum. Jeszcze jeden raz. Skręt, mocno pępek w stronę kręgosłupa. Wróć do centrum. Druga strona. Wróć do centrum. I wróć mocnym skłonem w przód. Zostań chwileczkę tutaj. I powolutku wroluj się do góry. Dobra, odkładamy boksa. Boks, gąbeczka nam będzie potrzebna. Idziemy do Long Stretch Series. Więc gąbeczka ląduje na zagłówku. Boks idzie sobie do przodu. Nie jest nam potrzebne. Stawiam footbar i zostawiam 2 sprężyny. 2 sprężyny. Na nowoczesnych reformerach mogą to być 2 czerwone sprężyny albo czerwona i niebieska sprężyna. Jak Wam tam będzie wygodniej. Dobra, i teraz idziemy sobie, wchodzimy do long stretcha. Dajemy sobie ręce na footbar. Nogę wyprostowaną kładziesz na zagłówku między shoulder blockami. Teraz zatrzymaj. Tu musisz wychylić ciężar ciała do przodu. Jeżeli zegniesz tą nogę i dołożysz drugą nogę, to nie będziesz mieć miejsca na tego long stretcha. Musisz porządnie odepchnąć się nogą do wyprostu, tak żeby ciężar ciała już był dobrze przeniesiony. Nadgarstek nie ustawiony tutaj, tylko tak jakbyście chcieli dokręcić mocno do przodu. Ok, wyrośnij, dodaj drugą nogę.
pięty ściśnięte razem. I teraz wyrośnij mocno na barkach w górę. Zatrzymaj. I teraz opadnij na barkach. Wyrośnij w górę. Opadnij na barkach. Wyrośnij w górę, trzymaj pięty podniesione 2 razy. Opadnij, wyrośnij, nie opadaj samą głową. Ostatni, wyrośnij. Schodzisz nogą wyprostowaną i schodzisz drugą nogą wyprostowaną. Dobra, do tego long stretcha potrzebny nam będzie ten aktywny odpych, więc uważamy na to, żeby się porządnie odpychać od tego foot baru. Dobra, zrobimy sobie delikatny wyjazd. Ręce prostą nogą wyląduj między shoulder blockami. Dawaj drugą prostą nogą lądujesz między shoulder blockami. Pięty nie na zagłówku, tylko dźwignij je w górę do linii shoulder blocków. I teraz wyjedź rękoma w tył. Zatrzymaj. Zostań i teraz wracasz powoli na 5. Trzymaj pięty. 4, 3, 2, 1. Pięknie. Dawaj jeszcze raz. Mocne plecy. Wyjedź tył. Trzymasz. 5, 4, 3, 2, 1. Ostatni raz. Wyjedź mocnymi rękoma tył i wracasz. 5, 4, 3. Trzymaj pięty. 2. Rośnij na barkach. 1. Schodzisz jednym kolanem w dół, drugim kolanem w dół. Dosuń stopy do shoulder blocków. I teraz możesz sobie ręce dać niżej niż foot bar. Rozciągnij plecki. Rozciągnij zaokrągleniem, rozciągnij podwinięciem ogona. Ok, idziemy do down stretcha. Ręce znowu trzymają za foot bar i znowu daj je od przodu foot baru. Nie tu zgięte, będą Was boleć nadgarstki, od przodu foot baru. Teraz postaraj się podnieść pupę w górę i podwiń ogonek i podwinięty ogonek przenieś w przód. Zostań tu. Teraz znowu nie wisisz na barkach, tylko postaraj się ściągnąć swoje łopatki, odepchnąć od foot baru, podwinąć jeszcze mocniej ogon i też nie wiś na biodrach pchniętych do przodu, tylko trzymaj je aktywnym, mocnym pośladem. Barki oddalone od uszu, ogon podwinięty, podciągnięty i teraz na tym spróbuj wyjechać tył. I wróć, na razie tyle. Wyjedź tył, nogi nie zmieniają pozycji, znowu jakby pchasz z rąk i wracasz, wciągasz się z tych rąk. Silne nogi, nogi i ręce pchają, odpychają Cię. I wróć, wyciągaj, wydłużaj się kręgosłupem. Ostatni raz, dawaj tył i wróć. I teraz zostań tu. Spróbuj jeszcze mocniej pchnąć swój mostek do wyprostu. Teraz zamiast patrzeć się przed siebie, spójrz się wyżej, na łączenie swojego sufitu ze ścianą. Ściągnij jeszcze mocniej łopaty, jeszcze mocniej podwiń ogon, wyciągnij się w górę. I dawaj, teraz tu pchasz. Pchają nogi, pchają ręce. Teraz wracasz, wynurzaj się mostkiem jeszcze mocniej, spójrz wyżej na sufit. I dawaj, znowu pchają nogi, ręce. I spójrz jeszcze wyżej na swój sufit. I dawaj, pchają nogi, ręce, trzymaj mocnym brzuchem. Spójrz jeszcze wyżej na sufit, prawie nad sobą. Ostatni raz. Nogi, ręce i spójrz nad sufit nad sobą. Odepchnij się od mocnych barków. Teraz po tym wyproście stopy na foot bar. Podwiń ogon, zaokrąglij. Zostań chwileczkę tutaj. Zostań z tym podwiniętym ogonem. 2 razy odsapnij jeszcze oddechowo, wyciągnij plecy, pozwól sobie podciągnąć barki pod uszy, żeby rozciągnąć plecy i wracasz z powrotem do góry. Zostajemy na 2 sprężynach, wchodzimy sobie do elefanta, ale zróbmy sobie tego elefanta bliżej, tak żeby ustawić lepiej kształt i aktywować brzuch. Głowa opuszczona do dołu, ogon podwinięty. Postaraj się, żeby Twój ciężar ciała był między rękoma a nogami. Pchnij mocno środkowe plecy do góry, ale też zawiń się porządnie ogonkiem. Postaraj się, żeby te środkowe plecy nie były w garbie. Twoje plecy mają być ustawione jak plecy słonia. Ćwiczenie nazywa się elefant, więc chcemy być słonikiem. Słonik ma ogon podwinięty do dołu i łagodny środek pleców, który pcha w górę. Teraz podnieś palce stóp do góry, tak żeby czuć, że pchasz z pięt, a nie odpychasz paluchami i pięty tracą kontakt, więc delikatnie palce stóp podniesione do góry. Teraz otwórz maszynę samymi nogami. Utrzymaj,
Utrzymaj, utrzymaj i zamknij. I zatrzymaj. Pilnuj, żeby nie przenosić ciężaru ciała. Łagodnie zgięte środkowe plecy, ale bardzo mocno wciśnięte przednie żebra w tylne, ogonek podwinięty. Otwórz maszynę, wracasz na 3, na 2, na 1 i otwórz, nie wyjeżdżaj rękoma, wracasz na 3, na 2, na 1 i otwórz, nie wyjeżdżasz rękoma, wracasz na 3, na 2, na 1, 2 razy. Otwórz, wracasz na 3, 2, 1, ostatni raz otwórz, wracasz na 3, na 2, na 1. Ok, i luz. Schodzimy z reformera, czyli trzymamy się footbaru. Jedna noga dotyka ziemi, druga noga dotyka ziemi. Dobra. I idziemy sobie, zostawiamy 2 czerwone sprężyny, zostawiamy ustawienie, które jest. Zakończymy sobie front splitem. Ręce dajemy sobie do przodu. Najpierw sobie porządnie do tego front splita przygotujemy biodra. Teraz dajcie sobie jedną stopę podbiciem pod palcami w linii kolana i w linii stawu biodrowego. Ręce na footbarze i teraz przypilnuj, żeby nie wypychać biodra do boku, tylko trzymasz mocno ściśniętą linię bioder, pępek w stronę kręgosłupa, ogon się podwija, rozciąga mocno biodro tej dolnej nogi, zostajesz na 2 sprężynach i teraz pchnij piętą minimalnie w tył i teraz postaraj się wrócić, przyciągając oba biodra do przodu, czyli pcham biodrami do przodu. W tył pcham piętą nogą tylną, nie odpycham się od przedniej nogi, wracam, pcham biodrami do przodu. I znowu pcham piętą tylnej nogi w tył, pcham 2 biodrami do przodu. Tylna pięta, tył, 2 biodra do przodu, jeszcze jeden raz. Tylna pięta, tył, zatrzymaj. Teraz spróbuj się odepchnąć od swojej przedniej nogi. Odpychaj, odpychaj, odpychaj tyle, ile jesteś w stanie, jak dasz radę do wyprostu, super. Teraz wracasz, zginasz przednią nogę, trzymaj guzy kulszowe ściśnięte, pchnij biodra do wyprostu jak w down stretchu i przepchnij przód. 2 razy to powtórzymy. Najpierw zaczynasz pchać tylną nogą. Teraz odepchnij się od przedniej, jak dasz radę do wyprostu, przytrzymaj, trzymaj ściśnięte biodra i teraz zaczynasz wracać. Wracasz tą nogą, wózek się nie chce jeszcze zamykać. Dopiero zamyka się wózek i podwijasz ogon. Ostatni raz. Pchnij piętą tył. Tyle, ile dasz rady. Zacznij się odpychać od przedniej nogi. Przytrzymaj, ściśnij guzy kulszowe, ściśnij biodra. Zaczynasz wracać przednią nogą, dopiero zjeżdża wózek. Okej, super. Dobra. Druga noga. Hops. Ustawiam sobie w linii shoulder blocka, dociśniętą do shoulder blocka. Podbicie pod palcami w przedniej nodze, bioderka skierowane do wyprostu, ogon podwinięty, trzymasz się za footbar i znowu najpierw samo biodra. Pchnij piętą w tył, tu hyc. I teraz wracasz, pchasz 2 biodra do przodu. I dawaj znowu, pchnij piętą w tył, teraz noga zostaje, kolano zostaje, biodra cię pchają do przodu, niech otworzy ci się jeszcze zginacz. Dawaj 2 razy, pchnij tył. I wróć. I pchnij tył. I wróć. I dokładamy odpych z przedniej nogi. Dawaj, pchnij w tył, zatrzymaj. Jeśli to już jest twój maks, tu porządnie trzymasz podbicie pod palcami. Teraz odepchnij się od przedniej nogi. Odepchnij, odepchnij, odepchnij. Tyle, ile dasz rady. I wracasz, zginasz. Moja druga noga jest zdecydowanie lepsza w wyprostach z przodu. Ok, i znowu pcham tylną. Teraz zaczynam zapierać się mocno przednią nogą i powoli wracam, 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 wracam. 2 razy. Pcham tylną, odpycham się przednią od footbaru, wyrównuję biodra, prostuję nogę w kolanie i zaczynam wracać nogą przednią i dopiero ściągam wózek. Ostatni raz. Dawaj, wypchnij tył, odepchnij się od przedniej nogi i spróbuj ją wyprostować. Teraz zaczynasz zginać tą przednią i jeszcze nie zamykaj wózka. Dopiero zamykasz, zamykasz, zamykasz wózek. No dobra, i teraz jak mam tą prawą stopę na footbarze, upewniam się, że ten ciężar ciała jest dobrze ustawiony na podbiciu pod palcami. Teraz lewa noga, pięta oderwała się od shoulder blocka, skręciła do przodu, do środka, tak żeby się ustawić do front splitu. Przenieś ciężar ciała do przodu. Teraz ustaw tą tylną nogę krawędzią do shoulder blocka, piętą na
na zagłówku. Ok, tu porządnie ustawiasz podbicie pod palcami, biodra dokręcone do przodu, pięta nogi na footbarze dźwignięta, odpychaj się, trzymaj zgięcie pod żebrami i teraz spróbuj się odepchnąć od tylnej i przedniej nogi. Tylna noga aktywna, tyłem uda. Guzy kulszowe ściśnięte, nie wisisz. Teraz wracasz, zginasz znowu przednią nogę, tylna się zwleka. Dawaj 2 razy, pchnij w tył, odepchnij się od footbaru. Tak jest, zatrzymaj i powoli wracasz, zginasz przednią i ciągniesz tylną. I teraz uwaga, wersja 2 razy dla osób, które są bardziej doświadczone w treningach na reformerze. Jeżeli robisz to pierwszy raz, to twój pierwszy front split, to zostajesz z łapami na footbarze. Jak nie pierwszy, wyciągnij ręce przed siebie, jak dasz radę. Dajesz ręce z tyłu za głową i znowu to samo, odepchnij. Tak jest, tyle ile jesteś w stanie. Super, wracasz, zginasz przednią nogę, dokręć biodra i wciągnij się na maszynie i dawaj jeszcze raz. Odepchnij się od obu, od obu, od obu, od obu, od obu. Tak jest, spróbuj dźwignąć tą dolną piętę. Teraz zginasz przednią nogę, przednie żebra w tylne. Wracasz, wciąga cię przednia noga. Wyciągnij ręce przed siebie, wyląduj z powrotem na footbarze. Dobra, zmieniamy nogę. Lewa w linii stawu biodrowego, czyli tak jak wcześniej się dogrzewaliśmy do tego front splita. Teraz ta tylna skręca piętą do środka w kierunku zagłówka. Przenieść ciężar ciała do przodu będzie ci łatwiej, nie trzeba będzie skakać na tym reformerze. Stopa dociśnięta krawędzią do shoulder blocka. Ok, i na razie odepchnij się tylną i przednią nogą. Rozciągnij maszynę, ustaw dobrze podbicie pod palcami i wciągnij się zgięciem. Noga tylna na maksa wyprostowana. I znowu wypchnij tył, zatrzymaj, odpychaj się do aktywnej stopy, pięta tu nie wpada, zginasz, wracasz. Ok? I 2 razy wersja dla bardziej zaawansowanych. Jeśli to twój pierwszy raz, zostaw ręce na footbarze. Jeśli nie, wyciągnij ręce przed siebie, dawaj ręce z tyłu za głową, guzy kulszowe ściśnięte, tylna noga doprostowana i dawaj, odepchnij od obu nóg, zatrzymaj. Przednie żebra w tylne, wracasz przednią, zaciągasz tylną. Tak jest i jeszcze 1 raz, odepchnij od obu. Zatrzymaj, biodra ładnie dokręcone, przednie żebra w tylne, rośnij, mocno czubkiem głowy do góry, zaczynasz zginać przednią, ciągniesz tylną, wyciągnij ręce przed siebie, broda w stronę mostka, lądujesz na footbarze, ugnij tylną nogę i schodzisz na maszynę. Ok, 1 sprężyna, ostatnia rzecz, mermaid stretch, już tylko żeby się rozciągnąć. Usiądźcie sobie tak, żeby piszczel była dociśnięta do shoulder blocków, ręka w linii stawu barkowego, druga do góry. Weź wdech i z wydechem odepchnij się mocno od footbaru. Nie zapadaj się na barku, rozciągnij. Spróbuj łokciem pociągnąć jeszcze w górę i w dal. Możesz się chwycić za rękę, jeśli dasz radę. Ale odpychaj się porządnie od footbaru. Puszczasz rękę. Powoli wróć. Zginasz. Jeszcze 1 raz. Odepchnij najpierw w pełni do wyprostu w łokciu. Teraz trzymaj tutaj aktywną łopatkę, ściągnięty bark, odepchnij. Staraj się siedzieć przeciwnym pośladem mocno na macie. Jak dasz radę, chwytasz się za swoją rękę i jeszcze pociągnij się łokciem w stronę footbaru. I powoli wracasz. Ok, zginasz. W drugą stronę, czyli przekręcam się. Hyc. Znowu piszczel do shoulder blocka. Druga noga z przodu. Siedzę na obu biodrach. Ręka w linii stawu barkowego zgięta, łopata ściągnięta, druga ręka do góry. Weź głęboki wdech i z wydechem najpierw się odepchnij ręką do wyprostu. Teraz zacznij dociążać mocno ten pośladek i wychylasz się w tył. Jak dasz radę, chwytasz za swoją rękę i jeszcze sięgnij górnym łokciem mocniej w stronę footbaru. 2 oddechy. Puszczam. Wracam. Ostatni raz.
Ręka wyprost, odpycham, siedzę mocno na prawym biodrze, chwytam i jeszcze sięgam mocniej łokciem. 2 oddechy. I wracam. Ok. I luz. I trening na reformerze zrobiony. Także może to być dla Ciebie fajne wykorzystanie przerwy, jeśli ktoś Ci nie przyszedł na trening, albo jeśli masz reformera w domu, albo masz możliwość ćwiczyć na reformerze, to po prostu taki porządny trening na reformerze. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Dzięki wielkie.